Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj pokażę Wam wozidło przegubowe od Kady. Zestaw jest zaprojektowany przez Michała Skorupkę. To już jest drugi zestaw jego autorstwa na moim kanale. Wcześniej był to telehandler. Zachęcam też do odwiedzenia konta Michała na Rebricable. Tam jest kilka naprawdę bardzo dobrych projektów. No i są już instrukcje do modeli alternatywnych G-klasy. Hammer H1 i Unimog. A wracając do samego zestawu, jest to wozidło przegubowe Liber. Niestety zestaw nie jest na licencji, ale już na samym pudełku, na tym renderze widać bardzo dużo szczegółów. Zestaw składa się z ponad 3000 elementów. Jeśli chodzi o cenę, no to tak jak patrzyłem, bo już polowałem kilka razy na ten zestaw, no to jest między 600 a 800 zł. Mnie udało się kupić w tym tygodniu na stronie, na której jeszcze nigdy nie kupowałem, na Handlotece. Tam znalazłem go najtaniej za 590 zł. Wozidło jest w skali 1:17. Zestaw jest zelektryfikowany. Mamy tutaj i silniki, i oświetlenie. W środku klocki mamy bardzo ładnie zapakowane, do czego już Kada nas przyzwyczaiła. Jest 5 mniejszych pudełek. W środku znajdziemy 33 ponumerowane woreczki z klockami, dodatkowo 2 duże siłowniki, 6 ogromnych opon. Jak opony to oczywiście też felgi, całą elektronikę, 2 silniki L, 1 silnik M, oświetlenie przód, tył, pilot, akumulator i kabel do ładowania. Aż 4 tomy instrukcji. W pierwszym tomie kilka słów od Michała. Jest też kilka naklejek. Kończyłem właśnie drugi etap budowania i praktycznie wszystkie mechanizmy są już gotowe. I zacznijmy od napędu. Napęd mamy na wszystkie osie. Na każdej osi mamy dyferencjał, plus dodatkowo jest dyferencjał centralny. Tutaj mamy silnik odpowiedzialny za napęd. Pierwsze koło zębate będzie podpięciem do tłoków. Następnie mamy przejście do dyferencjału. Do dyferencjału jest podpięte koło 8, czyli mamy pierwszą redukcję. Na każdym kole mamy drugie zejście z prędkości. I podłączyłem już silnik. Bardzo fajny zabieg, który powoduje, że praktycznie nie da się źle założyć dyferencjałów. Mamy tutaj niebieski pin, tutaj na tej osi również, który powoduje, że nie ma możliwości pomylenia się i założenia dyferencjału odwrotnie. Zawieszenie osadzone jest na małych obrotnicach. Dodatkowo jest podpięte tutaj do czarnego pinu kulowego. Zawieszenie ślizga się na akslach, które są połączone właśnie z tymi obrotnicami. Dodatkowo mamy tutaj axle pin czarny, na którym też ten element tutaj nam się ślizga. No i dzięki temu udało się uzyskać naprawdę bardzo duże odchylenia. Jeśli chodzi o całą tylną ramę, to jestem pod dużym wrażeniem, jak ona jest mocna, sztywna. Nie ma możliwości, żeby ją w jakikolwiek sposób wygiąć, odgiąć. Myślę, że na spokojnie można by było nią wbijać gwoździe. Przód z tyłem jest połączony za pomocą małej obrotnicy. Dodatkowo mamy tutaj na górze wpięty ogranicznik.
Na tym etapie budowy to połączenie wygląda na bardzo solidne. Skręt będzie się odbywał za pomocą dwóch siłowników. Tutaj mamy wpięcie do silnika, od razu go podepnę. Następnie tutaj mamy zmianę kierunku, tutaj kolejną, no i tutaj już mamy podpięcia do siłowników. Teraz zobaczmy, jak to nam zadziała. Jak widzicie, działa to bardzo płynnie, bardzo dobrze. A tutaj mamy trzeci, ostatni silnik, który będzie odpowiedzialny za siłowniki. Jak do tej pory proces budowy jest bardzo ciekawy, jest sporo mięsa technikowego. Trzeci etap budowy kończymy wpięciem modułu z tłokami. Jak już Wam wcześniej pokazywałem, tłoki będą podpięte do tego koła zębatego. Od razu zobaczmy sobie, jak działają tłoki. Może to jest niuans, ale samo to, że silnik elektryczny jest bezpośrednio pod tłokami, to ta moc wychodzi rzeczywiście z tego samego miejsca jak w prawdziwym pojeździe. Mega mi się to podoba. I Goliath jest już gotowy. Muszę powiedzieć, że po zbudowaniu wygląda obłędnie. Cały proces budowy jest bardzo przejrzysty, bardzo interesujący. Cała konstrukcja jest bardzo mocna. Nawet w tak newralgicznym punkcie jak połączenie przodu z tyłem. Zobaczcie, że mogę podnieść za sam tył i ten przód nadal się utrzymuje. Oczywiście jest tutaj naprężenie, ale nie ma żadnego tutaj problemu z tym, żeby coś nam się wypięło. Cały przód, mimo że jest zbudowany z klocków klasycznych, też jest tutaj zastosowanych kilka fajnych, ciekawych technik budowania, ale jak widzicie, uderzam w to i nic nam tutaj nie odpada. Także pod względem konstrukcyjnym nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń do tego zestawu. Oprócz tego Goliath jest bardzo dopracowany. Mamy mnóstwo szczegółów, schodki, barierki, bardzo ładny fotel w środku kabiny. Praktycznie każda powierzchnia, wszędzie tam oczywiście, gdzie się da, jest wytajlowana. Jest też bardzo duży porządek, jeśli chodzi o kable. Tak naprawdę, jeśli chodzi o wygląd, to jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, no to niestety różnice w odcieniach klocków. O dziwo, największe różnice nie są w białych elementach, tylko w żółtych. Tutaj szczególnie trójki żółte. One wyglądają, jakby miały dużo mniejszą gęstość, bardzo mocno przebijają piny. Co ciekawe, nawet w ciemnych, w szarych elementach są dosyć spore różnice w odcieniach. Do budowy całej skrzyni, oprócz elementów technikowych, również zostały użyte elementy klasyczne, jak na przykład tutaj na tych skosach, żeby wyeliminować jakiekolwiek większe dziury, no i żeby można było z tej skrzyni rzeczywiście korzystać. Oczywiście piachu tutaj nie wrzucimy, ale jakieś niewielkie elementy, kamyki, nie wiem, fasole i tak dalej możemy sobie tutaj załadować i używać do zabawy. Teraz zobaczmy, jak działają funkcje. Może zacznijmy od tej funkcji, której jeszcze nie używaliśmy. Tutaj jest ukryty akumulator. Można spokojnie sobie wcisnąć. Palec też się mieści. No i zobaczmy, jak to działa. Tutaj automatycznie też podnosi nam się klapa. Jak widzicie, nawet tutaj to wszystko jest wytajlowane. Są tutaj elementy specjalnie do poprowadzenia kabli, więc naprawdę jest bardzo duży porządek z tymi kablami. A więc ta funkcja działa bardzo płynnie, nic się nie przycina.
Mamy też działające światła z tyłu oraz oświetlenie górne z przodu. Jak już jesteśmy z przodu, to otwórzmy sobie maskę. Tutaj dociskając te elementy możemy ją zablokować w pozycji otwartej. Tutaj oczywiście mamy silnik, działające tłoki, to co już Wam pokazywałem. Później odginając te dwa elementy spokojnie można całą tutaj maskę zamknąć. Mamy również otwierane drzwi. Skręt jak działa już widzieliście. A teraz zobaczmy sobie jak jeździ. Teraz zobaczmy jak sobie poradzi z przeszkodą wyższą. Tutaj dałem książkę, która się mieści dokładnie w jego prześwit. No, teraz przeszedł trochę bokiem. Teraz powinien w całości na nią najechać. No i jak widzicie sobie poradził. Jeszcze zobaczymy tyłem. Teraz zobaczmy jak sobie poradzi z wniesieniem. Mam nadzieję, że te kardany nie strzelą. I jak mogliście zobaczyć, radzi sobie bardzo dobrze. Oczywiście jeżdżąc nim w terenie, teraz nie mogłem za bardzo wyjść, bo od 2 dni jak to nagrywam, to niestety pada. Ale myślę, że trzeba brać pod uwagę, że prędzej czy później przy tak dużym zestawie, przy takich przeciążeniach te kardany tutaj strzelą, więc warto mieć w zapasie jak idziemy z nim w teren. Jeśli macie już ten zestaw, to dajcie mi znać w komentarzach, czy przy dłuższym używaniu Goliata w terenie te kardany Wam strzeliły finalnie, czy nie. Ale w razie czego na stronie Kady można praktycznie za grosze kupić metalowe kardany, one tam kosztują chyba $1. Prędkość moim zdaniem jest idealna pod ten zestaw, te przełożenia, które tutaj mamy, 2 redukcje praktycznie pozwalają jeździć w terenie, podjeżdżać pod wzniesienia. No i cóż, podsumowując, jak dla mnie, biorąc pod uwagę całokształt, jest to zestaw idealny. Jest i mięso technikowe, jest wygląd, są funkcje, jest bardzo dobre odwzorowanie też działania tych funkcji w stosunku do prawdziwego pojazdu. A jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że ten zestaw kosztuje poniżej 600 zł, no to moim zdaniem stosunek jakości do ceny jest tutaj fenomenalny. Jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, to jest tylko i wyłącznie różnica w odcieniach klocków. Jak do tej pory? Chyba mogę śmiało powiedzieć, że jest to najlepszy zestaw do 600 zł, jaki przeszedł przez moje ręce. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.